jakie odczucie surrealistyczne. Cześć, siemanko, witam w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tytuł tego filmu mógłby brzmieć: czy warto spędzić wakacje w mieście? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w dalszej części tego filmu, ale spoiler, tak, moim zdaniem zdecydowanie warto. Drugie pytanie, wręcz podstawowe: czy Dubaj jest drogi? Miałem reakcje znajomych typu: a co ty w Totka wygrałeś? Ceny w dużej mierze są bardzo porównywalne, zarówno jeżeli chodzi o te w sklepach spożywczych, jak i w restauracjach, ale nie tylko. Wyjazd znów zorganizowałem na własną rękę bez biura podróży. Przy końcu tego filmu zamieszczę wiele praktycznych informacji. Jeżeli spodoba Ci się ten film, serdecznie zachęcam do drobnej czynności i kliknięcia subskrybuj ten kanał. Może wkrótce uda mi się osiągnąć liczbę 1000 subskrybentów. Przyleciliśmy, jesteśmy w Dubaju. Teraz odebrać bagaże i do hotelu, który jest całkiem niedaleko. I tak wygląda stacja metra. Czekamy sobie na metro. Kupiliśmy bileciki takie na cały tydzień. Bez limitu, 140 zł kosztuje. Wyjechało metro. Teraz idziemy, tutaj chcemy ten Burj Khalifa zobaczyć. No bardzo długo szliśmy tymi takimi taśmami, które nam pomagają chodzić, i dopiero w tym momencie doszliśmy do Dubai Mall. No i w końcu jakoś dotarliśmy tutaj po tym wielkim centrum handlowym do miejsca, gdzie można zobaczyć Burj Khalifę. I tak to wygląda. Także kurczę, tutaj jest taki widok. Zaraz gdzieś tam pójdziemy dalej to oglądać. Tu się już zaczynają te drapacze chmur. Tak. A tu jest nasz budynek, najwyższy budynek na świecie. Uwaga. O, mamy koniec. Jest przepotworny żar poza tym, jak się wyszło z centrum, które jest klimatyzowane. Jest tam super pachnąco, jakby się było po prostu w perfumerii, to jest w całym sklepie, a nagle wychodzi się na ten żar, jest druzgocąca różnica wręcz. Ale mi się to podoba, ja lubię taki upał, także jest super. I teraz tak dla porównania, tutaj mamy budyneczki. Tak. Takie malutkie w sumie, pewnie kilkusetmetrowe. Natomiast tutaj najwyższy budynek na świecie jak do tej pory, co prawda budowany jest wyższy, dwukrotnie wyższy będzie, no ale to jest jakby w trakcie budowy jeszcze. Buzia się sama cieszy, szczególnie tutaj ten kolor wody, to wszystko. Tutaj niedaleko Burj Khalifa jest takie miejsce, gdzie można darmowo sobie napełnić butelkę wody. Niestety po nieprzespanej nocy i chodzeniu w upale 17 km moja wydajność umysłowa widać była na bardzo niskim poziomie. Takim cudem zamiast w zwykłej kasie znaleźliśmy się w kasie VIP-owskiej, ja tego jakoś kompletnie nie przyjąłem do świadomości. Zatem wycieczka windą do góry na 154 piętro z możliwością wejścia do środka ogromnego akwarium w centrum handlowym kosztowała ponad, uwaga, 900 zł za osobę zamiast 200 zł na 125 piętro. Zwrot okazał się niemożliwy, dlatego pooglądajcie ze mną te drogie widoki. 3 dni temat wracał mi ciągle do głowy, szczególnie zaraz po przebudzeniu. Prawie budziłem się z krzykiem. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. W tej galerii poruszają się nawet taksówki, takie małe meleksy, ponieważ są tam tak ogromne odległości do przejścia, że ci zamożniejsi pewnie sobie na to pozwalają. A mamy tam oprócz tego ogromne akwarium, lodowisko, zoo czy wodospad. Jesteśmy na kolejnej atrakcji tutaj w dubajskim centrum handlowym. Tutaj jest wbudowane w sklep ogromne akwarium.
Jesteśmy tutaj na stacji metra, przesiadamy się w drugą stronę. To są różne kolory oznaczonych tych pociągów. I teraz idziemy na linię pomarańczową. A tutaj jest taki widok przez okno. I wszędzie, żeby ułatwić, to są te taśmy. Tu już jesteśmy na tej wyspie, gdzie jest w kształcie palmy. Także widać, że są ulice odchodzące i w środku przegrodzone wodą. Jesteśmy przy samym hotelu Atlantis de Palm na wyspie Palma de Jumeirah. No, to jesteśmy gdzieś, nie wiem, tutaj, gdzie ta stacja musi być chyba z tyłu za hotelem. Także z góry to robi imponujące wrażenie, a tak jak jechaliśmy, to było widać na filmie, że takie średnie. Tak wygląda wejście do hotelu. O, jak taka mała galeria. Tak myślałem, żeby tutaj wejść do parku wodnego, ale jak widzicie ceny, to wejście do osoby dorosłej na cały dzień w granicach 400 zł za osobę. Tutaj jest ta historyczna dzielnica Dubaju, Deira, i to jest jakiś clock tower. Trafiliśmy do takiej restauracji, Rayyan Mandi Restaurant. Pani nam doradziła, żeby wziąć coś z baraniny, więc to są potrawy baraninowe. No weźmy pierwszą lepszą, bo nie znamy, a to jest coś tutaj z wielbłąda, więc ciężko byłoby nie spróbować. A jako przywitanie to jest taka zupka tutaj, którą podobno trzeba wcisnąć cytrynę i wtedy smaku jest super. Ło, jak mnie trysło całe na głowę. Zaraz zobaczymy, co to za zupka jest. Bardzo dobra. Jestem super podekscytowany, bo widziałem, jak to tutaj ludzie jedzą. Tam są w ogóle takie kabiny, że można na kucaka jeść, także w innym stylu zupełnie niż w Polsce. Przywitali nas pyszną zupką, zamiast, nie wiem, to jak u nas orzeszki czy jakiś chleb z malcem, to tutaj pyszna zupka była. No i takie dostaliśmy tutaj dodatki do głównych dań. Jedno to jest baranina, domyślam się to, a tutaj jest mięso z wielbłąda. Restauracja fajnie przemyślana, ale sztućce plastikowe, co akurat tak średnio mi się podoba. Zaraz spróbuję, no cały dzień nie jedliśmy, więc jestem już mega głodny. Pyszny sam ryż, już jest super. Spróbujemy baraninki. Bardzo dobre. Jeszcze tutaj od razu do filmiku spróbuję wielbłąda. Jak to w ogóle egzotycznie brzmi. Nawet dopiero później będziemy próbowali z różnymi sosikami, jak ich pełno. Uwaga. Znaczy to jest mistrzostwo świata. To jest fajne, ale to... Uff, pyszne. A tutaj klimatyzowane przystanki. Można sobie wziąć i poczekać. Jest bardzo gorąco. Uwaga. No rzeczywiście, mróz jak w lodówce tutaj teraz w tym momencie. من محطة مترو شوب العقارية. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Shobar Realty. Dotarliśmy na plażę i tutaj jest taki widok. Burj Al Arab. Cały piękny w swojej krasie, a przed nim jeszcze jeden piękny hotel. Tutaj zaparkowane jachty. Jesteśmy na Jumeirah Beach. I dopiero pierwszy raz będę wchodził, czy to jest ciepłe morze. O, przyjemnie, bardzo przyjemnie. Dzisiaj chyba najcieplejszy dzień, chociaż codziennie jest żar, ale dzisiaj 36 stopni pokazuje. Bardzo ciepłe morze. Ta plaża była super. Byliśmy tam 2 razy i w odróżnieniu od JBR mało ludzi.
pierwsze danie tutaj. Sosik w tortilli. Jeden sosik ostry, drugi nie. Zobaczymy jak to smakuje. Smaczne. Bardzo smaczne mięsko. Czekamy na dalsze dania. Przyjechały kolejne rzeczy. To jest jakieś mięso kebabowe, ale usun, muchud, nie pamiętam jak to się nazywa. Hummus, do tego różne sałatki, znowu ten sam sosik. I jeszcze tak wzięliśmy na dogryzkę pizzę. Już powinno skomponować takie danie oczywiście. Najlepiej wszystkie te rzeczy, hummusik, te przyprawy. A w środku był ten sosik taki ostrzejszy. Nawet ja sobie dołożę tutaj tego ostrego sosiku, który był do innego dania. No i właściwie to, co się ma ochotę tutaj, czyli cebulkę, sałatkę, mięsko. Dopiero wtedy komponujemy takiego kebaba, który jest gotowym daniem. I to jest super w tym momencie. Takie coś, że zładujemy. Ten widok tutaj widzieliśmy już przez okno. Oszałamiający. Petarda. Tutaj można chodzić dookoła, nad nami jest jeszcze piętro widokowe, gdzie osobno się wchodzi. I jak jest? Wspaniale. Nic się nie zmieni. Tam jest przepaść za nami, prawda? Tam nic nie ma, tam można od razu spać można od razu. W pociągach są tak zwane Gold Class. Też wagony dla kobiet z dziećmi. No i taki standardowy to się nazywa Silver Class. Nie jesteśmy jeszcze w Polsce. Chociaż pełno śniegu, ludzie poubierani zimowo. To jest taka atrakcja w centrum handlowym Mall of Emirates. Także tutaj jest stok narciarski, tam normalnie narciarze jeżdżą. Kolejki do góry wożą narciarzy. Ludzie poubierani, bo jest oczywiście tam temperatura na pewno odpowiednia do utrzymania śniegu. I nawet śnieg pada tutaj. Nie zauważyłem tego wcześniej. To są te tunele, którymi się cały czas chodzi z metra w inne rejony. Tam gdzie są te taśmy ruchome i tak dalej.
A teraz skręcamy do wioski Smurfów. Niesamowite ilości wody tutaj muszą być, żeby utrzymać tą zieleń. To jest taki straszny upał. Cześć, papa Smurf. Smurfetka. O, jest Gargamel ze swoim kotem. Przemierzając tutaj sklep Carrefour w Dubaju, ten taki polski klimacik, krówki made in Poland. المحطة القادمة هي شوبة العقارية. Tutaj taki mały sklepiczek, ale żabka. Ciekawe napoje. Śliczne buteleczki. To znaczy puszki w kształcie butelek. Zeszliśmy teraz w drodze na plażę. To się nazywa Dubai Marina Yacht Club. No i jak widać, same jachty tutaj są zaparkowane. Taka zatoczka. Dzisiaj jest tak jakby ten widok zamglony cały. Przez te kilka dni, które tutaj jesteśmy, dzisiaj jest dzień najgorętszy. Po prostu ekstremalny upał. Takie pamiątki tutaj można sobie zakupić. Jesteśmy w sklepie po drodze, żeby się trochę ochłodzić. No i Burcz Khalify głównie. Mam ochotę kupić sobie jedną taką statuetkę, figurkę. To jest taka plaża JBR. Ludzi tutaj jest najwięcej z tego, co widzieliśmy. Ale zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj, że budynki, które są bardzo blisko, są ledwo widoczne. Idziemy coś zjeść dzisiaj w końcu. Czy to nie ta restauracja? Tutaj pełno jakichś osobistości słynnych. I tutaj jedzonko pyszne się robi. Jesteśmy w takiej perskiej restauracji irańskiej, gdzie mnóstwo znanych osób było. Oni są tutaj wszyscy na zdjęciach. Restauracja nazywa się Al Ustad i między innymi taki youtuber, którego oglądam, Mark Wines, godziny jego potrafię oglądać, był tutaj, także pewnie to wstawię. Dostaliśmy póki co zupkę. Ta zupka jest spoko, fajna, dla mnie troszeczkę za mało doprawiona, bo już próbowałem. Dobra, dostaliśmy główne dania. Takie naleśniczki, chlebki, takie irańskie pewnie. Mięsko, chociaż to miało być porcja dla 2 osób. Ja nie wiem, czy zaraz coś nie domówimy, bo to nie wygląda jakoś szczególnie wielkie. O, tutaj szef mówi, że to istnieje od 40 lat ten lokal. No i po zupkę zjedliśmy, tutaj jeszcze jest hummus domówiony, więc super będzie pasował do chlebka. I jak to zjemy, to zobaczymy, czy to będzie wszystko. Coś tutaj spróbuję. Pyszne, naprawdę super, nie? Super doprawione. Po kawałeczku. Rewelacja. No, dla mnie to jest bomba, po prostu uwielbiam takie jedzonko. Tu jeszcze coś jest kawałeczek. Zobaczymy jeszcze, co to za mięsko. Próbuję wszystko bez sosów. Pyszne. Ten posiłek tutaj będzie kosztował tam powyżej 100 zł, ale ja coś czuję, że to się chyba nie skończy na tym, tak mi się wydaje. Pokażę jeszcze pana właściciela, tutaj siedzi przy kasie. Super, thank you. Tak jest pan właściciel. No i będziemy teraz tutaj szamać to jedzonko. Super jedzonko, naprawdę polecam. Jak będziecie tutaj w okolicy i lubicie tego rodzaju kuchnię, to po prostu świetna sprawa. Także jesteśmy pojedzeni, to było danie na 2 osób, myślałem, że się nie przejemy, ale jak się też dopycha tymi plackami, to jest jednak całkiem sporo i na tym poprzestaliśmy.
Taki kokos pomarańczowy. On podobno ma mieć słodszy smak niż te zwykłe. Teraz spróbujemy. No, wody ładnie leci. Thank you. Pay card. No, dobry, ale czy słodszy? A tutaj taki sklepik, który tak to można rozpoznać. To suweniry wszystkie praktycznie połowę taniej niż myśmy kupili. Przyjechaliśmy tutaj w ogóle, to jest część związana z perfumami. Perfume Souk. I tu są mnóstwo różnych sklepów z perfumami. Takie ładne perfumy, które w hotelu nam proponowali za 150, to tutaj można kupić za 40. No i tutaj jest ten Gold Souk. Także zaraz tam pójdziemy pooglądać towar. Tu ma być wszystko związane ze złotem. No i jak widać właśnie już się zaczynają tego typu akcje. Same sklepy ze złotem. Myślałem, że ten Souk, Perfume Souk będzie też w tym stylu. A tu raczej albo nie trafiliśmy, albo po prostu to oznaczało taką dzielnicę, gdzie jest mnóstwo, ale to mnóstwo sklepów z perfumami. Tutaj chłopaki nam pomachali. Jesteśmy w takiej restauracji typowo, myślę, że dla lokalnych. Ceny są super małe, bo to są ceny po 12, po 16 zł. Ramat, restaurant się nazywa to. Zamówiliśmy tu jakieś danie, bo oni mają kilka rodzajów kuchni. No tak w zasadzie pokazaliśmy palcem, co chcemy, nie? To jest jakiś tutaj chlebek, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze oprócz tego ryżu. Ryż taki przyprawiony. To jest chyba kurczak, a to jest jakiś sosik, mam wrażenie, że to trzeba wszystko pomiksować, żeby to miało sens. Całkiem smaczne, takie dosyć ostre. A to spodziewałem się, że będzie ultra twarde, ale nie, to jest całkiem spoko. To jest super słone, ale ogólnie fajne jedzenie, także w ogóle to takie jakieś grosze tutaj. Jeszcze zamówiłem taki sok wyciskany z arbuza. Pyszny, ale chyba on jest dosładzany, także masz takie ten i ta shawarma przyszła. I herbata przyszła, a myślałem, że będzie ta herbata tak jak na innych stołach tutaj ludzie mają. Czyli mają całe termosy. Możesz pokazać tam jak to wygląda u nich. No i ten jeszcze tą shawarmę spróbujemy, ale zobaczymy czy to wszystko, bo cały dzień praktycznie nie jedliśmy. Tam rano tylko coś przekąsiliśmy, więc chyba coś to domówimy. Smaczne. Dobre jedzenie dla lokalnych ludzi i bardzo nam pasuje i tanie. Idziemy zobaczyć największą ramkę do zdjęć na świecie. Dzisiaj trzeci dzień, niestety widoczność jest taka sobie. Znaczy słaba bardzo. Myślę, że o wiele lepsza niż wczoraj, ale dalej niestety jest to nie to, co było wcześniej. Także i tak czy siak już musimy skorzystać z tej atrakcji, jeżeli ją chcemy zobaczyć. Fajna mgiełka. Super. Wow, jakie odczucie surrealistyczne. Nieźle. Aż się trochę w głowie kręci. A tak widać tutaj Dubaj. Myślałem, że będzie znacznie gorzej, ale nie jest tak źle. Jest całkiem przyzwoicie. No w tą stronę zdecydowanie widok o wiele bardziej zamglony. No tu jest widok już w ogóle
kosmos, bo tu jest ściana, nie? I jak się idzie, no to nagle bum. Uwaga. Bum. Wyszliśmy z tej ramki, przeżycie wspaniałe, że nawet jak nie ma takiej przejrzystości super, to warto tu przyjechać, bo sam fakt stąpania po tym szkle z taką przepaścią pod nogami robi wrażenie. Jeszcze postanowiliśmy takie typowo arabskie danie zamówić na koniec. Uwaga! Taki żarcik. Mieliśmy cały czas ochotę na spróbowanie sushi tutaj. Okej, czas na porady praktyczne. Podróż wymyśliłem sobie w ten sposób, że bilet na samolot zakupiłem na stronie Fly Dubai. Tak samo jak w zeszłym roku do Tajlandii. Ze względu na to, że już teraz z Krakowa latają 2 razy dziennie samolot, zdecydowałem się w tamtą stronę wylecieć w godzinach nocnych, 23:45. Lot trwa niecałe 6 godzin, natomiast ze względu na to, że w Dubaju jest obecnie 2 godziny do przodu, to tak naprawdę byliśmy tam o 7:30 rano. Hotel znalazłem znów za pomocą Skyscanner i był to Movenpick Grand Al Bustan Dubai. I była to oferta ze strony Trip.com. Oferta była bez posiłków. Dla nas zdecydowanie było lepiej samemu decydować, kiedy będziemy jedli, w którym momencie jesteśmy głodni i ile chcemy na to wydać. Jest tam tak bogata kuchnia z całego świata, że nic tylko wybierać. Do wyboru, do koloru ogromny wybór, wystarczy wspierać się goglami i możemy tam super jedzonko smakować, a jedzenie kosztuje porównywalnie jak w Polsce, a może czasem i taniej. Jeżeli chodzi o sam 5-gwiazdkowy hotel, to mieliśmy szczęście, ponieważ dostaliśmy fajny pokoik, który był niedawno odnowiony i tak naprawdę super zadowoleni byliśmy z warunków. Pierwsze wrażenie. Wchodzicie razem ze mną. Jak to wygląda? No fajne. Do tego mały basen, który jak czytałem w komentarzach jest rzadkością w hotelach w Dubaju. Jeżeli chodzi o temperatury, te wynosiły one podczas naszego pobytu, który odbył się w październiku, między 32 a 36 stopni. To były temperatury oczywiście w cieniu, a w słońcu myślę, że na tym betonie odczuwalna temperatura mogła być o wiele, wiele wyższa. Nieprawdopodobny upał, który ja osobiście uwielbiam. Codziennie robiliśmy mnóstwo kilometrów pieszo, od 11 do 17 kilometrów, nie licząc przemieszczania się codziennie przede wszystkim metrem, ale również tramwajem, autobusem i taksi. Dzielnica najbliżej tego hotelu to Deira i jest to tak jakby, mam wrażenie, dzielnica biedniejsza, jak można przeczytać historyczna, ceny są tańsze, a miejsc ciekawych też sporo, jak choćby Targ Złota czy Targ Perfum. Natomiast żeby jechać na plażę, to najbliżej oddalona jest o bodaj 10 km, a te, które pokazałem na filmie, oddalone są myślę, że około 30 km. Koło hotelu Burj Al Arab i przy słynnym 7-gwiazdkowym hotelu w kształcie żagla, czy inna plaża JBR. Zatem my tym metrem jeździliśmy non-stop. Karty na przyjazd kupiliśmy, jak mówiłem, po 140 zł na cały tydzień, bez względu na ilość przejazdów i ta karta upoważnia do podróży również autobusem i tramwajem. Z informacji technicznych odnośnie używania tych kart do środków komunikacji publicznej. Aby wejść i wyjść ze stacji metra, trzeba przełożyć kartę do bramek, które po tej czynności się otwierają. W przypadku tramwaju są czytniki umieszczone przy wejściach na stację i tak naprawdę powinno się to odbijać i wchodząc i wychodząc, mimo że nie ma tam bramek. Natomiast w przypadku autobusów są te czytniki przy wejściu i nam się wydawało, że skoro jest to karta nielimitowana, to wystarczy tylko przy wsiadaniu. Ale raz kierowca nam zwrócił uwagę, że trzeba też przy wychodzeniu przyłożyć. Myślę, że wiąże się to z tym, że pomimo, że ona jest nielimitowana, to jednak miała jeszcze tam ekstra kwotę w dirhamach do wykorzystania. I tą kwotę można wykorzystać na przykład na przejazd Monorailem, czyli kolejką, którą dojeżdżaliśmy do hotelu Aura czy hotelu Atlantis. Natomiast karty można kupować sobie przedpłacone i przy każdym wejściu i wyjściu z jakiegokolwiek środka komunikacji, po prostu on pomniejsza kwotę przedpłaconą za dany przejazd. Może by to było nawet taniej niż ta nasza opcja, ale kiedy pierwszy raz kupowaliśmy kartę, to nie wiedzieliśmy, która opcja jest korzystniejsza i chcieliśmy też mieć spokój w tym temacie. Waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich to dirham. Jest to mniej więcej przelicznik 1:1. W Dubaju moim zdaniem nie jest potrzebna w ogóle gotówka. Co prawda zamieniliśmy po przyjeździe $100 i te pieniądze poszły głównie na napiwki, a reszta wydana na siłę, żeby się pozbyć tej waluty w miejscach, gdzie można było spokojnie płacić kartą. Po tygodniu pobytu mogłem stwierdzić, że znam to miasto dosyć dobrze, ponieważ już tam wszystko wiem, gdzie co jak się odbywa i w cudzysłowie jak to się je. Jedyna rzecz, jakiej nie rozgryźliśmy, to może ktoś ma o tym lepsze pojęcie, to chętnie poproszę o komentarz. Jakim cudem taksówki mają niemal za każdym razem inną cenę startującą? Te ceny różnią się dość znacznie, bo od 5,50 do ponad 20 zł. Nie jest to związane ani z porą, ani z kolorem dachu symbolizującym inną korporację. Zazwyczaj zamawialiśmy taksi za pomocą aplikacji Careem, ale czasem również braliśmy taką stojącą na postoju i nie zauważyłem przy tym żadnej prawidłowości i logiki. Aplikacja podaje cenę w widełkach, ile trasa powinna kosztować, ale jest to zupełnie niezobowiązujące i płaciliśmy też większe kwoty niż te podane. Tak czy siak z tego co czytaliśmy, te taksówki są podobno tańsze niż Uber. Ceny za przelot samolotem i hotel plus ubezpieczenie
które zawsze indywidualnie dokupuję, wyszło nam jakieś 2550 zł za osobę. Za 6 noclegów, a na miejscu 6,5 dnia, bo wylot był o godzinie 18:30 i spędziliśmy ten czas do 12 na basenie, a później jeszcze na mieście. Miasto jest super bezpieczne, super czyste, po prostu tam nie ma w ogóle żadnych śmieci na ulicach. Trzeba pamiętać, że dla mieszkańców nie ma w ogóle sprzedaży alkoholu. Turyści mogą alkohol zakupić pewnie jedynie w hotelach, czy może w jakichś wybranych restauracjach. Natomiast żeby kupić alkohol na wynos, to są pewne sklepy, które za okazaniem paszportu mogą zagranicznym turystom sprzedawać, ale tego alkoholu w żaden sposób publiczny nawet nie można przenosić, nie mówiąc o spożywaniu. Jest bardzo dużo atrakcji, które można zobaczyć za darmo, ale są też oczywiście atrakcje, które trzeba płacić, niektóre trochę kosztują. Z tych wszystkich atrakcji, które widzieliśmy, dla mnie numer 1 to Skypool w budynku Hotel Aura. Basen sprawia ogromne wrażenie, jest to coś nieprawdopodobnego, coś pięknego, surrealistycznego i być na takim basenie w najtańszej opcji jest to koszt 250 zł od osoby w godzinach od 10 do 14. Także serdecznie polecam, ale pamiętajcie, żeby odpowiednio wcześniej zabukować sobie na ich stronie taką możliwość, bo terminy mogą być nawet kilkudniowe. Życzę Wam przejrzystej pogody, bo sami przekonaliśmy się, że 3 dni było z tym bardzo słabo. Nad tym basenem jest, jak już wspomniałem, taras widokowy i taki wyjazd kosztuje 100 zł. Tam są możliwości robienia sobie zdjęć przez pochyłe szyby i na pewno też tam można fajnie ujęcia związane z wysokością porobić. Jeżeli chodzi o komunikację z ludźmi, nie spotkaliśmy się, żeby ktoś po angielsku nie mówił, bez względu właściwie z tego, co widzieliśmy na pracę, które ta osoba na co dzień wykonuje. Internet. Kartę do internetu, tak jak w tamtej podróży, kupiłem przez aplikację Airalo i znów wszystko działało jak należy. Kupiłem 10-gigową kartę za $21 i to w zupełności wystarczyło do używania na 2 telefony, do wysyłania zdjęć na WhatsApp, jak i do rozmów głosowych czy sporadycznie wideo rozmów za pomocą włączenia opcji router na jednym z telefonów. Tylko pamiętajcie w tej sytuacji, aby lepiej mieć ze sobą powerbank. Link do tej aplikacji umieszczę pod filmem ze zniżką $3 na Wasz pierwszy zakup. Wszystkim tym, którzy zostali ze mną do końca tego filmu, piękne dzięki. I jeszcze raz podkreślam, że byłoby mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie komentarz, lajka, a przede wszystkim jak klikniecie subskrybuj ten kanał. Pozdrawiam i do usłyszenia z kolejnych destynacji. Pa pa! Cabin crew, take your seat.